Witam serdecznie. Nazywam się Rafał Biegała. W firmie SYK pełnię rolę kierownika grupy produktowej związaną z czytnikami kodów kreskowych, wizyjnymi czytnikami kodów, jak również czytnikami RFID. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować najmniejszy w rodzinie naszych czytników wizyjnych, lektor 611. W trakcie naszego spotkania pokażę Państwu, jak wykonać poprawnie montaż mechaniczny, montaż elektryczny oraz jak łatwo skonfigurować naszą kamerę z poziomu oprogramowania SOPAS, jak również z poziomu samego czujnika i przycisku, który jest na obudowie tego czujnika. Zapraszam do obejrzenia. Montaż czytnika lektor 611 można wykonać za pomocą szybko złączki zaciskowej dostępnej w naszej ofercie. To złącze pozwala na mocowanie przy pomocy pojedynczej śruby do prętów FIT12. Ewentualnie można zastosować każdy dostępny uchwyt o odpowiednim rozstawie śrub. Oczywiście po wykonaniu montażu regulujemy odpowiedni kąt ustawienia kamery, tak aby mieć odpowiednie pole widzenia. Czytnik wyposażony jest w dwa przewody ze złączami M12. Jedno złącze to złącze 4-pinowe z kodowaniem D do połączenia komunikacji Ethernet. Drugie złącze to złącze 17-pinowe, również M12. Z reguły łączymy to z modułami CDB650. Możemy zastosować przewód z otwartym końcem. W tym przewodzie idą zarówno sygnały zasilania, sygnały wejść i wyjść cyfrowych, jak również komunikacja szeregowa. Po wykonaniu montażu mechanicznego możemy przejść do wstępnej konfiguracji kamery. Przede wszystkim zaczynamy od opcji zogniskowania takiej kamery. Aby to wykonać, możemy się posłużyć dołączonym do zestawu kluczem, który pozwala na regulację ostrości kamery. Jednocześnie kamera posiada wbudowany czujnik Time of Flight, który mierzy odległość do obiektów. Aby przejść do takiej konfiguracji ostrości, musimy wcisnąć przycisk na obudowie kamery. Jest tylko jeden przycisk, odpowiednio długo go przytrzymać. Tak długo, aż zapalą nam się niebieskie diody. Zobaczymy diodę, która będzie przemieszczała się z pozycji do pozycji. A aby ustawić ostrość, musimy przejść na pozycję Focus w tym miejscu. W momencie, kiedy będziemy w tym miejscu, klikamy drugi raz przyciskiem i widzimy kilka kolorowych diod. Jedna z diod będzie nam wskazywała odległość. Jeżeli będziemy zbliżali dłoń do kamery, widzimy, że niebieska dioda zmienia swoje położenie. Na skali na krawędzi samej kamery widzimy 50, 70, 120, 200. Są to wartości wyrażone w milimetrach i to są wyskalowane wartości dla czujnika Time of Flight. I w tym momencie widzimy, że ten czujnik jest ustawiony gdzieś w okolicach 200, 120. A dlaczego widzimy kolor fioletowy? Dlatego, że mamy jeszcze drugi czujnik, jest to czujnik Hala, który odpowiada za ustawienie pozycji ostrości. Tą ostrość możemy regulować właśnie dołączonym kluczem. Jeżeli będziemy zmieniali pozycję, widzimy, że czerwona dioda będzie nam wędrowała również po tej skali. Jak pamiętamy, nasza niebieska dioda jest na pozycji 200. Musimy tak wyregulować pozycję ostrości, aby uzyskać również położenie w okolicach 200. W tym momencie wszystko będzie świeciło na kolor fioletowy i mamy ustawioną ostrość. Kolejnym parametrem, jaki możemy ustawić z poziomu przycisku funkcyjnego na obudowie, jest automatyczne strojenie parametrów odczytu dla danego kodu, który będzie w polu widzenia kamery. Jak widać, w obecnym przypadku, w momencie, kiedy wyzwalam kamerę, odczyt kończy się brakiem odczytu de facto. Mamy podświetlenie czerwoną diodą, która nam tutaj mówi w tym miejscu, że odczyt się nie udał. Dodatkowo, jeżeli odczyt byłby udany, wówczas mielibyśmy zielone podświetlenie całej powierzchni tej soczewki, więc w tej chwili tego nie ma, więc możemy przejść do automatycznego strojenia. W tym celu po raz kolejny przyciskamy przycisk na obudowie na kilka sekund do momentu pojawienia się
niebieskiej diody. Musimy przejść do opcji Tuning. Mamy raz jeszcze. Wyzwalamy. Kilka do kilkunastu sekund musimy poczekać do momentu, kiedy nam pojawi się zielone światełko przy diodzie ready. To stało się właśnie w tym momencie. Teraz przeprowadzimy test, wyzwolimy kamerę. Jak widać, odczyt jest poprawny. Mamy zielone podświetlenie. Czyli udało nam się dostroić kamerę do parametrów oświetlenia i do parametrów odczytywanego w danym momencie. Moduł CDB650, kolejny ważny element naszego zestawu testowego. Jest to moduł pasywny, który pozwala na podpięcie zasilania, przeniesienie sygnałów komunikacji szeregowej, sygnałów cyfrowych, wejść-wyjść do naszego czytnika. Jak widać, podłączamy się przewodem z tyłu, to jest przewód 17-żyłowy M12, wkręcany tutaj w złącze żeńskie. Mamy zestaw dławików, który pozwala nam na wyprowadzenie chociażby przewodów do naszego czujnika wyzwolenia. Oprócz czego mamy opcję podłączenia zasilania 24V. W tym przypadku to zasilanie jest podłączone poprzez złącze M12. Jakkolwiek w momencie, kiedy otworzymy skrzynkę, zobaczymy, że mamy w środku również opcję podpięcia przez zaciski sprężynowe i poprzez dławik. Na wierzchu samego modułu CDB650 mamy wytłumaczenie, w którym miejscu są które diody wskazujące stany wyjść i wejść cyfrowych. Ja już zdążyłem to odkręcić. Zachęcam do stosowania zatrzasku, który pozwala pokrywę umieścić w poprawnym miejscu. Na samej pokrywie od wewnętrznej strony mamy rozpiskę wszystkich zacisków, które są wewnątrz modułu CDB650. Jak wspominałem, mamy tutaj jeszcze listę właśnie zacisków dotyczących zasilania, więc możemy to zasilanie też prowadzić poprzez dławik. Cała lista zacisków dotyczących wejść cyfrowych i wyjść cyfrowych. Oprócz tego mamy tutaj zaciski komunikacji szeregowej oraz miejsce na podłączenie modułu CMC600. Jest to moduł, który może być dodatkowo włączony w takim module CDB650. On nam dodaje 2 dodatkowe wyjścia i wejścia cyfrowe. Moduł CDB650 ma również swoje zabezpieczenie prądowe. Oczywiście zabezpiecza nam urządzenie podpięte do modułu CDB650. Jest to zabezpieczenie 2A oraz łącznik zasilania i możemy w dowolnym momencie wyłączyć bądź włączyć nasze urządzenie. Na skrajnej części płytki jest jeszcze gniazdo DSAP 9-pinowe. Jest to gniazdo komunikacji szeregowej. W wielu urządzeniach podpinanych do modułów CDB mamy opcję komunikacji szeregowej w celach diagnostyki i konfiguracji. Akurat w przypadku wersji kamery Lektor 611 to gniazdo będzie nieaktywne. Jeżeli chcielibyśmy przeprowadzać komunikację szeregową, musimy skorzystać z zacisków sprężynowych, które, jak wspomniałem wcześniej, opisane są na etykiecie na pokrywie ochronnej. W momencie, kiedy udało nam się już poprawnie zamontować kamerę, podłączyć wyzwolenie, zasilanie, możemy przejść do ustawień z poziomu oprogramowania SOPA-SET. W tym celu uruchamiamy nasze oprogramowanie. Przechodzimy do sekcji wyszukiwania produktu. Na pierwszym oknie widzimy opcję Search Settings. Lepiej zacząć od tego. Po kliknięciu ustalamy, czy będziemy wyszukiwać poprzez rodzinę produktu, czy poprzez interfejs, po jakim ten produkt został podłączony. Po wybraniu interfejsu, w tym przypadku jest Ethernet, dalej ustalamy, aby oprogramowanie automatycznie wyszukiwało urządzenie w sieci. Przechodzimy dalej, dalej i dalej. Na końcu możemy jeszcze nasz sposób wyszukiwania zapisać według pewnego formatu, swoją nazwę nadać. W tym przypadku nie będę tego robił. Kliknijmy Finish i rozpoczyna się wyszukiwanie urządzenia. Jak widać na dole pokazują nam się adresy IP. Po chwili na liście pojawią się 2 urządzenia. Pytanie, czemu 2? Otóż
Kamera Lektor 611 ma dwa porty ethernetowe. Pierwszy port 2111 jest portem przeznaczonym typowo do konfiguracji i diagnostyki. Port 2112 z kolei jest typowym portem hosta, na którym odbywa się normalna komunikacja urządzenia. Wobec tego wybieramy port 2111. Można przeciągnąć bądź istotnie kliknąć. Urządzenie doda nam się wówczas do panelu projektu. Już po chwili możemy kliknąć przycisk logowania. W tym momencie mamy 3 poziomy uprawnień do wyboru. Żeby te nasze ustawienia były skuteczne, wybieramy przynajmniej poziom Authorized Client. Wprowadzamy hasło. W tym przypadku jest to hasło client pisane w języku angielskim z małych liter i logujemy się do. Następnie otwieramy okno urządzenia. Tworzy nam się zupełnie nowe okno. Możemy również wybrać, czy to będzie poziom użytkownika zaawansowany czy standardowy. Osobiście polecam opcję zaawansowaną. I otworzy nam się nowe okno, w którym będziemy prowadzili dalszą konfigurację kamery. Na pierwszym podglądzie mamy możliwość włączenia widoku live. Zróbmy to od razu. Będziemy mieli już pierwsze zdjęcie, które kamera na bieżąco będzie przygotowała. Jak widzimy, w polu widzenia kamery jest jeden z naszych czynników, fotoprzekaźników. Na tym fotoprzekaźniku, jak widać, znajduje się kod Data Matrix. Spróbujemy zatem odczytać ten kod, przeprowadzić konfigurację tak, aby dane uzyskać na wyjściu komunikacyjnym, jak również, aby te dane znalazły się na wyjściach cyfrowych. Najprostszą metodą, aby wykonać konfigurację ustawień optyki, jest wybranie opcji Auto Setup. Po lewej stronie mamy opcję Auto Setup, Code Reading. Obok jest jeszcze ikona ustawień dodatkowych. Jeżeli klikniemy w to ustawienie, otrzymujemy opcję wyboru, czy wykorzystujemy dekoder DPM, czyli do kodów bezpośrednio nanoszonych na produkt, czy dekoder standardowy. W tym przypadku wykorzystamy dekoder DPM, jako że kod na naszym czujniku jest naniesiony metodą bezpośrednią. Kiedy klikniemy opcję Auto Setup, pojawia nam się znów podgląd naszego obiektu. Jeżeli zwrócili Państwo wcześniej uwagę, sama kamera wyświetla dwa punkty laserowe, które wskazują nam środek ekranu. Najlepiej umieścić tak obiekt w polu widzenia kamery, aby kod znajdował się w samym centrum. W momencie, kiedy już wykonamy tę operację, należy zaznaczyć na żółto miejsce, w którym znajduje się kod oraz ustawić parametry czasu wyzwolenia, czyli shutter time. Staramy się uzyskać jak najlepszy kontrast. Jednocześnie pamiętamy również o tym, że możemy zmienić sposób oświetlenia tego obiektu, a piktogram samej kamery z zaznaczonymi diodami LED pokazuje nam diody oznaczone literami od A do D i odpowiednio odhaczając kolejne pola możemy wyłączać kolejne zestawy diod. To widać od razu na razie. Zmienia poziom natężenia światła, również kolor samego. Przechodzimy dalej. Pozwalamy kamerze dokonać ustawień zarówno obrazu, jak i ustawień parametrów kodu. Dalej i czekamy, aż kamera wykona automatyczne strojenie parametrów. Może to zająć kilka sekund do kilkunastu sekund, w zależności od jakości naszego kodu, od warunków zewnętrznych. I jeżeli wszystko pójdzie poprawnie, otrzymamy informację o tym, że zarówno ustawienia obrazu, jak i ustawienia dekodera zakończyły się sukcesem. Na końcu klikamy przycisk Finish. Jak widzimy, w trybie live mamy już poprawne odczyty naszego kodu, a jeżeli przejdziemy w tryb operacji,
Tutaj możemy spróbować wyzwolić kamerę zgodnie z tym, co zrobiliśmy wcześniej. Mamy podłączony fotoprzekaźnik, więc jeżeli wolę nasz fotoprzekaźnik, kamera wykonuje kolejne odczyty, żeby Państwu może udowodnić, że może nie czytać, zasłonię kod, robimy wyzwolenie, po chwili otrzymujemy widok mojej dłoni, więc każde kolejne wyzwolenie jest poprawnie odczytanym kodem. Te parametry można również ustawić ręcznie z poziomu ustawień pasa. Po lewej stronie mamy całą listę parametrów. Podstawowym zestawem parametrów optycznych jest opcja Reading Configuration, Camera and Illumination. A jakkolwiek, żeby to było wygodniejsze, najlepiej jest w tym momencie podzielić okno obrazu na dwie części. Z góry odnajdujemy obraz podziału na dwie części. Po kliknięciu obraz dzieli się na pół i możemy nasz obraz na żywo przenieść na prawą stronę. Zaznaczamy aktywne okno lewe i klikamy dwukrotnie w Camera and Illumination. I po kolei. Na początku dostajemy informację o tym, jak mamy skonfigurowaną naszą kamerę z poziomu odległości odczytu i punktu, w którym kamera ma najlepszą ostrość. Są to parametry pochodzące z czujnika odległości, time of fly, dystans, który podaje nam w tej chwili około 160 mm i pozycja ostrości jest ustawiona 150, około 150 mm. Najlepszą opcją jest, aby te wartości były równe sobie, więc w tym momencie możemy również to jeszcze poprawić. Jeżeli weźmiemy nasz wcześniej już używany klucz do zmiany ostrości, możemy wprowadzić go do obiektywu. W momencie, kiedy będziemy kręcili, zobaczymy, że focus position, wartości w tym miejscu będą się zmieniały. Wartości są wyliczane na podstawie wbudowanego czujnika. Mamy parametru najbliższego 160 mm. Prawie się udało, ale jest trochę więcej niż było wcześniej. Jakkolwiek w tym momencie tak czy inaczej ostrość jest wystarczająca, więc możemy przejść do dalszych parametrów. Kolejny parametr to jest shutter time. Ustawialiśmy go już w trybie automatycznego strojenia. Jakkolwiek w tym momencie, jeżeli by nasze parametry były niewystarczające, możemy również jeszcze go zmienić. Warto zapamiętać sobie wartość, jaką mamy w danym momencie. Jest tutaj 1835 mikrosekund. Jeżeli zmienimy ten parametr, możemy do tego zawsze wrócić. Jeżeli będę zmieniał parametr czasu osłony, czasu wyzwolenia, jak widać, obraz będzie mi doświetlał za dużo, będzie niedoświetlony, jeżeli będzie za mało. Możemy wrócić do parametru 1835. Jak widać, nasze ustawienia z trybu automatycznego są poprawne. Kolejna zakładka są to kolejne ustawienia obrazu, jasność i kontrast. Te parametry również zostały automatycznie dopasowane przez nasz tryb automatycznego strojenia. Jakkolwiek w tym miejscu również możemy próbować je poprawić bądź pogorszyć. Jak widać, przy zmianie też możemy stracić ostrość. Obraz może być prześwietlony, niedoświetlony. Parametru optymalnego. Dodatkowo możemy również parametr. Co jeszcze z istotnych parametrów nam pozostaje, to są parametry samego oświetlacza. Jeżeli mamy zewnętrzne oświetlenie wystarczająco mocne, żeby nam doświetlić scenę, możemy w ogóle wyłączyć nasz wyświetlacz, bądź podłączyć też poprzez nasze moduły podłączeniowe serii CDB. Możemy podłączyć zewnętrzne oświetlacze. Jest tutaj lista oświetlaczy proponowanych przez firmę SIG, jak również są to inne oświetlacze wraz z parametrami, jak one są wyzwalane i zasilane.
Aiming laser to jest ta właśnie wiązka laserowa, która wyznacza nam pole widzenia. Jak widać, ona jest aktywna tylko w trybie edycji i auto setup. Możemy zmienić tą opcję, żeby była również dostępna w każdym standardowym wyzwoleniu. Jeżeli na przykład zostawiamy tą opcję dla operatora, ustawiał nam obraz w polu widzenia. I dodatkowo mamy to, co nam wcześniej też się pokazywało przy ręcznym wyzwalaniu, czyli zielone potwierdzenie poprawnego odczytu, warunek, który musi nastąpić, żeby takie podświetlenie nastąpiło oraz czas trwania tego podświetlenia. Jak również mamy czerwone podświetlenie, które domyślnie jest wyłączone i w takiej sytuacji możemy włączyć na przykład je w celu potwierdzenia, że odczyt się nie udał. Jeżeli przejdziemy w taką funkcję, przejdziemy w tryb operacji, po wyzwoleniu kamera podświetla nam się na zielono w momencie, kiedy poprawny odczyt. Jeżeli odczytu nie będzie, to świeci nam się na czerwono. Jak widzimy, teraz mamy włączone zielone potwierdzenie, zasłonie obiekt, czerwoną diodę zwracającą informację o tym, że odczyt się nie udał. W kolejnym kroku możemy również ustalić po raz kolejny, które diody będą oświetlały obiekt. Mogliśmy już to zrobić na etapie automatycznego strojenia. Możemy to zrobić również w tym miejscu. Widać, tryb live pozwala nam na bieżąco śledzić zmianę obrazu. I jak tutaj widać, wyłączenie części A i B poprawia nam znacznie kontrast, więc pozostaniemy już przy ustawieniach takich, kiedy diody A i B nie będą świeciły. Co więcej, pozostaje opcja zmiany częstotliwości wykonywania zdjęć. W zależności od tego, jak prędki proces występuje w naszej aplikacji, możemy ustawić odpowiednią częstotliwość wykonywania zdjęć. Należy przy tym pamiętać, że ta częstotliwość musi odpowiadać również czasowi obróbki obrazu i w trybie live, jak zobaczymy w lewym dolnym narożniku, pokazuje nam się informacja, ile czasu dekoder potrzebował, żeby zdekodować nasz kod. Musimy pamiętać, żeby częstotliwość, jaką ustawimy przy wyborze zdjęć, w robieniu zdjęć w trybie pracy już w aplikacji, ta częstotliwość pozwalała dekoderowi na analizę obrazu. Ostatnim parametrem, jaki mamy jeszcze do dyspozycji, jest opcja zmiany rozmiaru obrazu i możemy tutaj zredukować matrycę, tą część matrycy, którą procesor sygnałowy naszej kamery będzie przetwarzał w celu analizy i wyszukiwania kodu. Jak widać w trybie live od razu dostajemy też powiększenie. Mamy tylko jakiś fragment obrazu analizowany w danym momencie. To też może wpływać na czas obróbki. Z reguły poprawia to ten czas, czyli mamy krótsze czasy na analizy. Przejdźmy zatem do kolejnego istotnego parametru, którym jest sposób wyzwalania naszej kamery. Jest to istotne z punktu widzenia informacji o tym, który konkretnie obiekt, jaki kod ze sobą niósł. Przechodzimy do zakładki Object Trigger Control i dostajemy tutaj opcję do wyboru, jak to wyzwolenie powinno się rozpocząć, Start By, jak to wyzwolenie powinno się zakończyć przy opcji Stop By. Jeżeli rozwiniemy listę Start By, widzimy, że domyślnie jest to sensor 1, input 1, czyli to, co w tej chwili mamy podpięte na wejściu pierwszym w module CDB. Jest to nasz fotoprzekaźnik. Możemy wykorzystać również wejście drugie. Rozpoczęcie odczytu może być również wywoływane poprzez komendę wysyłaną po sieci Ethernet, po komunikacji szeregowej. Jest też również przydatny tryb autocykl. Dla przykładu uruchomimy ten tryb, przejdziemy w tryb pracy operacyjnej. Działa to w ten sposób, że czas na odczyt w tym momencie to jest 1000 milisekund i pauza do kolejnego odczytu 1000 milisekund. Inne opcje wyzwolenia, jakie są dostępne, są to opcje komunikacji po kanie bądź specjalne
komendy definiowane przez użytkownika. Może to być również tryb free run, czyli kamera będzie wykonywała zdjęcia non-stop bez informacji o tym, dla którego obiektu ten odczyt nastąpił. Może to być również kurtyna MLG, która będzie wychwytywała obiekty o odpowiedniej wysokości. Pozostawimy tą opcję nadal w trybie wyzwolenia na czujniku na wejściu pierwszym i zobaczmy, jakie opcje mamy, jeżeli chodzi o zatrzymanie naszego wyzwolenia. Jak widać domyślnie jest to źródło naszego wyzwolenia, w tym przypadku nasz czujnik optyczny, który póki będzie przesłonięty, póty będziemy mieli próbę odczytu przez kamerę. Jak również możemy tutaj rozwinąć listę i zobaczyć, że opcji na zatrzymanie jest dużo więcej. Mogą to być bardzo podobne parametry jak na wyzwoleniu, ale pojawiają się nam również parametry warunkowe. Przy czym podstawowym warunkiem to jest poprawny odczyt. Działa to w ten sposób, że kamera będzie po wyzwoleniu tak długo czytać, póki nie odczyta poprawnie kodu. Jeżeli spodziewamy się, że kodu może nie być, możemy dołożyć dodatkowy warunek. Jak widać, te warunki są połączone funkcją logiczną OR, więc co alternatywnie może nam zatrzymać nasz odczyt? Jeżeli rozwiniemy listę, mamy te same parametry, przy czym bardzo popularnym i wygodnym parametrem jest timer tracking. Tu ustawiamy czas, jak długo ma to się odbywać, jeżeli nie nastąpił poprawny odczyt. Można zawsze wstawić jeszcze trzeci parametr. Jest to rzadko wykorzystywane, ale jeżeli byśmy spodziewali się, że timer będzie zbyt długo, chcielibyśmy jeszcze z zewnątrz na przykład skrócić ten czas, możemy tutaj dołożyć wejście cyfrowe drugie, przykładowo. I w tym momencie nasze zatrzymanie odczytu nastąpi albo w przypadku, jeżeli odczyt był poprawny, albo jeżeli upłynie 1000 milisekund, albo jeżeli wcześniej na wejściu drugim pojawi się sygnał, który nam też zatrzyma takie wyzwolenie. Po ustawieniu parametrów wyzwolenia możemy przeprowadzić próbę. Najlepiej jeszcze wydłużyć ten czas timera, tak żebyśmy wyraźnie widzieli, jak długo kamera będzie próbowała wykonać zdjęcie. Wprowadźmy wartość 5 sekund. OK. Jest ustawione. Nasz obiekt jest w tej chwili w polu widzenia kamery. Wykonujemy wyzwolenie. Dekodowanie wyszło tak szybko, że niewiele z tego zobaczyliśmy, ale na podglądzie w trybie Operation widzimy, że kod został odczytany. Mamy również poniżej tego okna informację, jaka jest treść kodu. Więc spróbujmy teraz zrobić tak, aby tego kodu nie było. Odwrócimy czujnik do góry nogami, na drugiej stronie nie ma żadnego kodu. Wykonujemy wyzwolenie. Jak widać, przez dobre 5 sekund kamera próbuje dekodować obraz i na koniec podświetla nam czerwoną diodą zwrotną, że nie udało się wykonać odczytu. Wrócimy do ustawienia podstawowego. Tutaj nastąpiło kolejne wyzwolenie. Spróbujmy to ustawić raz jeszcze. Spólmy. Jak widać, po raz kolejny odczyt poprawny. Na tym można zakończyć parametry wyzwolenia. Przejdźmy zatem do kolejnego kroku, jakim jest konfiguracja parametrów kodów, które czytamy. Jak pamiętamy, na początku nasz tryb autokonfiguracji ustawił nam również parametry odczytywanego kodu. Możemy to sprawdzić w zakładce Code Config. Klikając 2 razy tą zakładkę, uzyskamy listę kodów, które w danym momencie nasza kamera jest w stanie zdekodować. Mamy tutaj podział na kody 1D, również na 2D. Jak widać, jedyne odhaczone pole są to kody Data Matrix. Dokładnie ten kod, który jest naniesiony na naszym czujniku. Dla ułatwienia znów przejdziemy do trybu podglądu na żywo. Niosę tą zakładkę na lewą stronę. Wchodzimy w tryb live i tutaj, tak jak wcześniej mieliśmy, kod, który jest czytany, jest to kod Data Matrix. Żaden inny kod, jaki pojawiłby się w polu widzenia kamery, nie zostanie odczytany.
Przykładowo podłożę teraz kod QR. Widać, kamera w żaden sposób nie chce czytać tego kodu. Wystarczy w tym momencie zaznaczyć odczyty kodów QR. Mamy już sytuację klarowną. Treść kodu jest widoczna w tabelce poniżej. Podobnie możemy zrobić z kodami 1D. Jeżeli byśmy chcieli odczytywać na przykład kody 128, książeczką z kodami przykładowymi, zaznaczamy na liście kodów 1D rodzinę 128. Jak widać, ten kod również jest odczytywany. Poniżej widzimy treść. W treści tego kodu jest akurat napis Good Quality. A podobnie możemy zrobić z każdym innym kodem. Jeżeli teraz Państwo zauważyliście, przy każdym zaznaczonym kodzie pojawiają się jeszcze 3 kropki. Są to dodatkowe, głębsze parametry kodu, które możemy ustawić. Tutaj tylko krótko powiem o tym, na przykładzie kodu 128, co można zrobić. Mamy tutaj 2 rodziny kodów, kody 128 i kody zgodne ze standardem GS1 128 bądź EAN 128. Więc zaznaczamy te kody, których się spodziewamy. Im bardziej zawężymy rodzinę kodów bądź inne parametry tych kodów, tym lepsze dekodowanie i szybsze i skuteczniejsze jednocześnie to będzie. Więc możemy zaznaczyć tylko te kody, które nas interesują. Funkcja multi-read, która jest kolejna, w tym momencie jest ustawiona na parametr 3. Mówi nam o tym, ile razy dekoder musi zdekodować kod, zanim uzna go jako poprawny. Standardowo jest to wartość 3 w przypadku kodów 128. Jeżeli wiemy, że kody będą bardzo dobrej jakości i nie będą miały błędów, możemy zmniejszyć ten parametr. Jakkolwiek w standardowych aplikacjach nie trzeba tutaj nic robić. Dodatkowym parametrem jest długość kodu. Długość kodu pozwala nam zawęzić nasze odczyty do kodów o określonej długości. Jak widzimy, typowo parametrem podstawowym jest długość free, czyli dowolna długość kodu. Jak rozwiniemy listę, mamy tutaj opcję interwału, czyli pewnego zakresu, bądź zafiksowanej długości kodu. Jeżeli klikniemy na interwał, możemy zaznaczyć, że interesują nas kody o długości, powiedzmy, od 5 znaków do 20. Teraz 5 prowadzimy, to będzie 15. Jak widzimy, znowu na podglądzie na żywo kod nam się pojawił. Mamy też długość tego kodu podaną w opcji Symbol Size, to jest 12 znaków. Więc jeżeli przejdziemy do opcji zafiksowanych wartości, tutaj możemy ustawić 5 na zdefiniowanych długości kodu. Jeżeli prowadzimy wartość 12, zobaczymy, że kod będzie odczytywany, ale jeżeli tą wartość zmienimy na 10, to kod na podglądzie na żywo nie jest dekodowany w danym momencie. Także bardzo podobne parametry możemy ustawiać dla innych konfiguracji kodów. Tak jak wspomniałem, w każdej rodzinie kodów pojawia nam się opcja dopasowania bardzo dokładnego. Poza ustawieniami parametrów kodów możemy jeszcze ustawić parametry poprawy wydajności dekodera, zarówno dla kodów 1D, jak i 2D. Mamy osobne parametry do ustawienia. Jak widzimy, możemy ustawić tutaj spodziewany kontrast kodu, jak również sposób dekodowania oraz dodatkowe parametry takie jak tekstura drewna, filtr wielkości kodu bądź podwyższoną, podbitą rozdzielczość. Wpływam też na odczyty. Jeżeli spojrzymy sobie na tryb dekodera, w tej chwili jest tryb fast, to nam też wpływa na czas dekodowania. Mamy w tej chwili około 80 milisekund. Jeżeli na przykład ustawię tryb zbalansowany, widać, że te parametry skaczą nam już do 100 milisekund. Jeżeli to będzie tryb agresywny, w tej sytuacji czas akurat nam mocno
rośnie. Tych trybów używa się z reguły przy kodach trudnych. Jeżeli wszystko w trybie fast nam pracuje poprawnie i nie ma potrzeby, żeby tutaj coś zmieniać. Jeszcze przejdziemy do opcji z kodem 2D. Wróćmy do naszego obiektu z kodem 2D. Tutaj też możemy zmienić parametry kontrastu spodziewanego. Tu jest bardzo niski kontrast, przejść do wartości granicznych. Wcześniej możemy też ustalić, jakie jest tło kodu. To jest tło jasne bądź ciemne. Z reguły stosowane jest to w przypadku kodów drukowanych na białym tle, czarnym tle oraz to, czy kod występuje w opcji normalnej czy w opcji lustrzanej. Oraz możemy też ustalić, jakiej wielkości kodów się spodziewamy, czy to są kody o bardzo dużych, pojedynczych komórkach, czy to będą kody bardzo małe. Też tutaj zostawiam parametry domyślne, gdyż nie mamy żadnego problemu w tej chwili z odczytem. W momencie, kiedy skończyliśmy ustawienia parametrów kodów, możemy przejść do kolejnej zakładki. Jest to zakładka Data Processing. Teraz zamkniemy może mniejsze zakładki, rozwiniemy sobie opcję Data Processing. I tu pierwszym parametrem jest Output Control. Ten parametr pozwala nam określić, w którym momencie nasze dane odczytane z kodu zostaną przesłane na wyjście ethernetowe. Może ten parametr również być wykorzystywany do ustalenia momentu, kiedy dane będą prezentowane na wyjściach cyfrowych, jeżeli takie zastosujemy. Domyślnym trybem pracy jest zakończenie triggera, czyli w momencie, kiedy nasze wyzwolenie się skończy, oczekujemy jeszcze 200 milisekund opóźnienia i dane są wystawiane na porcie ethernetowym czy porcie szeregowym. Inną opcją, bardzo popularną, jest opcja as soon as possible, czyli najszybciej jak się da, pod warunkiem, że został spełniony warunek, i tutaj możemy wybrać jaki. Domyślnie jest to warunek Goodread, czyli to, co już wcześniej stosowaliśmy jako warunek zakończenia wyzwolenia odczytu. Możemy również jeszcze ustalić, czy kod odczytany raz zostanie tylko raz wysłany, czy jeżeli w kolejnych trybach czytaliśmy ten kod kilka razy, będzie on wysłany wielokrotnie. W dalszym kroku przechodzimy do warunków oceny. To, co już było kilka razy wspomniane, warunek Goodread pojawia się nam tutaj na samym początku. Tutaj ustalamy, co będzie naszym spełnieniem warunku Goodread. W trybie domyślnym jest to odczytanie przynajmniej jednego kodu z zakresu kodów, które ustawiliśmy jako kody dekodowane. Możemy dodatkowo ustalić, jakiej minimalnej ilości tych kodów się spodziewamy, bądź ilości maksymalnej, jednej i drugiej na raz. Dodatkowo, oprócz tego możemy wybrać z listy inne warunki logiczne, które zostały wcześniej zdefiniowane, bądź takie, które domyślnie są już w naszej kamerze, bądź takie, które zdefiniujemy samodzielnie. Jeżeli wybierzemy na przykład warunek match 1, widzimy, że w niższej tabelce ten warunek match 1 jest na pierwszej pozycji i ma jakąś składnię. Żeby poprawić tą składnię, bądź ją redefiniować, klikamy na ołówek po prawej stronie. Dostajemy kolejne parametry, które możemy ustawiać. Po pierwsze, może to być zawartość kodu. Możemy tutaj wstawić pewną spodziewaną zawartość, bądź część tej zawartości kodu, która musi się pojawić. Klasycznie gwiazdka zastępuje nam dowolny ciąg znaków, znak zapytania zastępuje dokładnie jeden znak na liście, więc możemy ustalić, że jeżeli kody, które chcielibyśmy odczytywać, muszą się zaczynać od ciągu znaków 1, 2, 3, wówczas w takiej konfiguracji, w jakiej jest to w tej chwili ustawione, będzie to działało. Jako że kod, który czytaliśmy wcześniej, miał zawartość, możemy zobaczyć 104, 14, 23, jest to oznaczenie naszego czujnika. Możemy w tym polu wprowadzić sobie na przykład 104 i gwiazdkę. Jeżeli zapiszemy OK, warunek na Goodread jest match 1, przechodzimy w tryb operacyjny. Sprawdźmy zatem, jak działa nasz warunek.
tym momencie mamy ustawiony nasz czujnik, czyli dokładnie z tym kodem, którego się spodziewamy. W momencie, kiedy wyzwolimy, jak widać, podświetla nam się kamera na zielono, czyli warunek na good read, który wcześniej też ustaliśmy przy oświetleniu. Jeżeli nastąpi good read, mamy zielone podświetlenie, jeżeli jest no read, będzie na czerwono. Dla przykładu zróbmy jeszcze opcję bez samego kodu, co się stanie. Po 5 sekundach poprawnie powinniśmy czerwone podświetlenie, że odczyt był nieudany. Podłóżmy zatem inny kod, który również dopuściliśmy w opcjach odczytów. Jak widzimy, kamera próbuje wykonać odczyt i na końcu zaznacza nam to czerwonym podświetleniem, czyli był no read. Mimo że dekoder jest w stanie ten kod odczytać, okazuje się, że jest to niespełniony warunek good read, czyli nasz warunek condition match 1 działa. Jeżeli wrócimy do klasycznego warunku minimalnej, maksymalnej ilości kodów, mamy raz jeszcze wyzwolenie. Jak widzimy, od razu kod jest odczytywany, potwierdzone jest to zielonym światłem. Warunek good read został spełniony. Podobnie nastąpi to w momencie, kiedy podłożymy nasz czujnik. Wcześniej mamy odczyt poprawny. W momencie, kiedy skończymy ustawianie warunków oceny, możemy przejść do kolejnej części. Będzie to część poświęcona formatowaniu danych wyjściowych, jak chcemy te dane wysyłać na zewnątrz, w jakim formacie, jak ma wyglądać ramka i kiedy ta ramka ma być wysyłana. Otwieramy zatem zakładkę Output Format i co widzimy na początku, mamy do dyspozycji Output Format 1, Output Format 2. Dlaczego? Dlatego, że mamy kilka kanałów komunikacyjnych. Możemy jednocześnie przesyłać dane komunikacyjne na kanale ethernetowym i jednocześnie zupełnie inne dane przesyłać poprzez komunikację szeregową. Jak wygląda zatem podstawowa ramka wysyłana przez nasz czytnik? Widzimy, na początku mamy znak specjalny STX, na końcu jest znak specjalny ETX, czyli początek, koniec transmisji i wewnątrz mamy warunek. Jeżeli nastąpił poprawny odczyt, wówczas dla każdego kodu wyślij, i to co tutaj widzimy, to jest treść kodu. Możemy dokładać tutaj pewne znaki własne, mogą to być stringi danych. Możemy na przykład napisać, tak wygląda nasz kod. Czyli widzimy, że automatycznie też klawiatura dodaje nam spację i treść kodu oraz napis, tak wygląda nasz kod, będzie przesyłane w momencie, kiedy będziemy mieli spełniony warunek good read. W przeciwnym wypadku będzie wysyłany string no read. Oczywiście tutaj możemy dopisać również własne wymyślone zdanie, udało się, bądź błąd. Błąd odczytu dobrą formą. Więc mamy sformatowaną ramkę output format pierwszy. Oczywiście możemy tutaj też dodać kolejne elementy, które pobiera kamera. Jeżeli prawym przyciskiem myszy klikniemy, rozwinie nam się cała lista parametrów, które są możliwe do przesłania. Są to zarówno nowe warunki i znaki specjalne, jak również pewne parametry odczytane z kodu, tak jak długość kodu, typ kodu albo ilość odczytanych kodów, jak również bardzo specyficzne parametry dla kodów 1D, kodów 2D. Jeżeli byśmy tutaj się spodziewali odczytów OCR, w niektórych opcjach naszych kamer jest funkcja OCR, więc też będą przesyłane znaki odczytane, parametry jakości kodu, analiza kodu bądź warunki dla kodów 1D, dla warunku no read. Dużo opcji, jest to wszystko do przećwiczenia. Nie mamy na to dość czasu, więc zachęcam, aby oddzielnie eksperymentować. W momencie, kiedy prawidłowo uda nam się ustawić połączenie z naszym hostem, możemy sprawdzić, jak będzie wyglądał nasz wynikowy format danych, nasza ramka danych, która będzie przesyłana na zewnątrz od naszego czytnika
sektor 611. Przejdźmy do wyzwolenia. Tak jak widzimy tutaj na podglądzie po prawej stronie, widzimy nasz czujnik z kodem Data Matrix. Następuje wyzwolenie kamery i widzimy, pojawia nam się ramka danych STX 1X414. Tak wygląda nasz kod. I zgodnie z tym, co wcześniej ustawiliśmy, za znak 0, jak widzimy tutaj poniżej jest 104, zostało wstawione znak X. I oprócz tego proszę zwrócić uwagę, że zrobiliśmy offset 0 i pozwoliliśmy na przesłanie tylko 5 znaków, dlatego ten kod został obcięty do pozycji 5, czyli do naszej czwórki kolejnej. To jest też tutaj w kodzie na pozycji. Oczywiście pozostała treść również została wysłana. Spróbujmy jeszcze sprawdzić, jak będzie wyglądała ramka danych w momencie, kiedy kodu nie uda się odczytać. Usunę nasz czytnik z pola widzenia, robimy wyzwolenie. Oczywiście musimy odczekać nasze 5 sekund. Ramka szła. No i zgodnie z tym, co wcześniej ustawiliśmy, mamy błąd odczytu, czyli dokładnie tak, jak to było formatowane w output formacie. Na tym możemy zakończyć kwestię formatowania danych wyjściowych. Myślę, że każdy metodą prób i błędów znajdzie optymalny format danych dla siebie. Co możemy jeszcze więcej sprawdzić, to jak będą zachowywały nam się wyjścia cyfrowe. W tym celu przejdziemy do zakładki. Zamkniemy może najpierw nasze okno terminala. Przejdziemy do zakładki Digital Output Keeper. Jak widzimy, mamy 2 wyjścia, a nawet 3 wyjścia cyfrowe. Każde wyjście jest aktywowane jakimś parametrem, który musimy ustawić, jakimś warunkiem logicznym. Czyli domyślnie wyjście pierwsze jest aktywne w momencie, kiedy nasze urządzenie jest gotowe do pracy. Oczywiście możemy samodzielnie przypisać każdy inny warunek spełniony, więc może to być nasz typowy good read, czyli poprawne odczytanie kodu, tak jak to wcześniej ustawiliśmy. Wyzwoli nam stan wysoki bądź stan niski. Możemy jeszcze logikę zmienić na wyjściu cyfrowym i przykładowo czas trwania tego stanu wysokiego bądź niskiego jest regulowany. Możemy też ustalić, jak długo to wyjście cyfrowe będzie wzbudzone. Bądź możemy czekać na kolejne wyzwolenie, na komendę, która przyjdzie z SOPAS-a, bądź na funkcję no-read. A oczywiście dla wyjścia drugiego mamy dokładnie ten sam zestaw parametrów, a więc możemy takie 2 wyjścia sobie swobodnie skonfigurować. Jest jeszcze wyjście trzecie i jak widzimy, podobnie jak przy wyjściu pierwszym i drugim, mamy cały zestaw parametrów, które możemy przypisać do aktywowania takiego wyjścia. Oczywiście, żeby podejrzeć stan takiego wyjścia, najlepiej spojrzeć na diody LED w module CDB650. Przy naszych wyjściach cyfrowych są odpowiednie diody, które będą nam podawały informacje, czy stan jest aktywny, czy nieaktywny. W momencie, kiedy ustawiamy wyjścia cyfrowe, możemy jeszcze spojrzeć na nasze wyjścia cyfrowe w module CDB650. Wcześniej już zdążyliśmy podłączyć nasze wyzwolenie, czyli tutaj pod pozycję od 10 do 12 podpięliśmy nasz fotoprzekaźnik. Oprócz tego mamy do dyspozycji 3 wyjścia cyfrowe. Znajdują się one na pozycjach 20, 21 i 50. Odpowiednio będzie to w tym miejscu i również tutaj. Jeżeli w SOPAS-ie w tym momencie ustawimy sobie aktywne wyjście pod warunkiem poprawnego odczytu, teraz dla pokazania działania stawimy sobie czasy podtrzymania tego wyjścia na 1000 milisekund. Wyjścia drugiego zróbmy 2000. Dla wyjścia trzeciego zrobimy 3000 sekund. W momencie, kiedy wykonamy poprawny
odczyt, czyli wyzwolę teraz kamerę. Jak widzimy, po kolei będą nam wygasały te wyjścia. Zróbmy to jeszcze raz. Mamy wyjście pierwsze, drugie i trzecie na samym końcu. Możemy równie dobrze też zrobić warunek no read. W momencie, kiedy kamera nie będzie widziała kodu, wiadomo, że dwa wyjścia nam nie zapalą. Mamy wyzwolenie i po naszym czasie ustawionego timera zapaliło nam się wyjście cyfrowe drugie, zgodnie z tym, co przed chwileczką ustawiliśmy. W ten sposób możemy na bieżąco sprawdzać sposoby działania naszych wyjść cyfrowych po tym, jak będziemy zmieniali warunki w celu przetestowania tego, zanim wepniemy naszą kamerę do aplikacji. To już koniec. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszymi produktami dostępnymi na naszej stronie. Do zobaczenia.